Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś mamy 9 czerwca 2024 roku. Dziś lot okręgowy z miejscowości Świnoujście, 530 km do mnie, ponad 500 dla całego okręgu. Przed chwilą padało, od rana resztki brzydkiej pogody, w nocy lał deszcz, bardzo intensywny, zresztą jest mokro i dziś mamy lot okręgowy. Ja już na nogach od rana, od 3 godzin, chociaż mamy po 7. Zgodnie z prognozami pogodowymi dzisiaj ma być, za chwilę się ma wypogadzać u nas. Także powinna być fajna pogoda na dolocie. Wiatr zachodni, północno-zachodni. Już mogę powiedzieć, gołąbki zostały wypuszczone o godzinie 5:50 przy idealnej chyba pogodzie. Odeszły bez koła, co też możecie zobaczyć, bo filmik umieściłem już na moim kanale, jak te gołąbki wystrzeliły i poszły bez koła w kierunku. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie dzisiaj bez komplikacji. Będę relacjonował lot z dzisiejszego przylotu. Powiem tylko, że dziś i wczoraj miałem mnóstwo telefonów od hodowców z całej Polski, a raczej Polski centralnej, północnej, północno-wschodniej, od hodowców, a raczej hodowców, działaczy lotowych, prezesów, ponieważ jak się okazuje, my wypuszczamy w Świnoujściu. Nasze gołąbki lecą tutaj na południe, południowy wschód, a tam na przecięciu z naszymi gołębiami wypuszczali za granicą w Neurupinie hodowcy z Gdańska, w drugą stronę hodowcy z Białegostoku, z Białej Podlaski, z Inowrocławia dzwonili, z Kutna, z Nowe Brzesko 066, mnóstwo kabin, jeden wielki kocioł w tamtej okolice Giżycka. Oni tam lecieli, dużo oddziałów 300. Jak się okazuje, te gołębie po prostu się tam strasznie mocno krzyżują. Nasze idą tutaj w dół, a wszystkie oddziały po kolei w Neurupinie są 2 miejsca wypuszczenia, tam wypuszczają i te wszystkie gołębie z naszymi, które tu idą na Śląsk, się przecinają, albo nasze przecinają się z nimi. Tam jest dosłownie istny kocioł. Miałem dzisiaj tyle telefonów od prezesów lotowych, którzy tam wypuszczają gołębie i którzy chcieli uniknąć, jak się to mówi, ścinek, wypuścić. Część właśnie się dzwoniła, że wypuszczą po nas, żeby nasze przeszły i później oni sobie tam puszczą. Przy wiatrze zachodnim dla nas też nie jest to korzystne, bo po prostu te gołębie pędzące na wschód, nie ma co ukrywać, też będą wbijać się w nasze i zabierać. Tam dobre kilkanaście albo i 10 000 gołębi z kierunku zachodniego leci, przebijając się przez nasze gołębie. I w sumie to samo było ostatnio. Gołąbki nawet mogą na miejscu odejść, a po drodze bandy gołębi innych oddziałów po prostu przez nich się przecinają. No i dzisiaj wszyscy po ostatnich weekendach, wydarzeniach, jak to się mówi, dmuchają na zimne i chcieli poustalać, jak to, albo dowiedzieć się, jak puścimy, żeby po prostu nie kolidowały ich gołąbki z naszymi. Także my lecimy w dół, a na przykład z nami się Gdańsk krzyżuje, który leci z Neurupina w górę i wychodzi, że gdzieś nad Szczecinem czy Zalewem Szczecińskim gdzieś tam te gołębie się mogą krzyżować i dzisiaj też to akurat możliwe, no bo to tak wychodziło, że oni puścili, myśmy puścili też
Ja nie wiem, czy jest szansa to skoordynować, żeby się sobie nawzajem nie przeszkadzać. Powiem raczej, no nie wiem, trzeba by mieć wszystkie dane, no raczej nie do opanowania sytuacja. Ale tam się martwili jakieś Inowrocławie. No pogodę mają dobrą, więc woleli przeczekać. Niech te gołębie wszystkie poodchodzą na południe i dopiero puścić później. Kutno 0,66, tak jak wspomniałem. Pełno tam oddziałów stoi bydgoskich, Mława, Poznanie, które gdzieś tam puszczają. Wszystkie te gołębie mogą się z naszymi przecinać, także no bardzo dzisiaj ciekawy poranek i rozmowy i taka świadomość, jaka masa gołębi tam się z naszymi przecina, krzyżuje w czasie lotów, gdzie wszystko leci z zachodu, całe centrum Polski, Warszawa i tak dalej, wszyscy. Nasze gołębie tutaj lecą sobie przez cały kraj, z Świnoujścia do nas, czyli z nadmorza aż tutaj na południe i po drodze spotykają ścinki wszystkich ptaków, które się z nimi ścinają. I to nie jest już jak kiedyś, że ze Świnoujścia leciało całe Katowice, jednocześnie puszczone 90 000 ptaków czy 100 000, jak był jeden okręg Katowice. No dziś Katowice są rozbite na 3 okręgi, więc to nie są pojedyncze, co prawda, oddziały, ale to nie jest ta siła, która była w latach 90., kiedy były wspólne starty i więcej gołębi. To wtedy faktycznie to była taka masa, że pozamiatała wszystko. Dziś już nie te czasy, tych gołębi mamy mniej, puszcza się mniejszymi grupami. Okręg katowicki rozbity na 3 okręgi, Śląski Wschód, my, Śląsk Południe i Katowice, gdzie Katowice nie ma oklotów okręgowych, tylko jakieś rejonowe, czyli sobie rejony puszczają, więc zupełnie inaczej te sprawy wyglądają. Także tyle tytułem wstępu organizacyjnego dotyczącego dzisiejszego poranka, wypuszczenia. Gołębie pięknie odeszły, zakoszowane, wszystko co było w stanie dobrym fizycznym. Zobaczymy, jak się udało te gołąbki przygotować. Miejmy nadzieję, że dziś ten lot będzie udany. Dzisiaj niedziela, normalny termin, jestem w domu, nie w pracy, więc postaram się nagrać przylot gołąbków. Więc zapraszam do oglądania przylot, jak to sobie te gołąbki dzisiaj nasze radziły. A u mnie na gołębnikach młodzież tutaj wychodzi sobie do wolierki. Dziś nie będą oblatywane. Wczoraj je wypuściłem po przerwie kilku dni. Mam nadzieję, że wszystkie są. O, tu mamy takiego zbieracza, obcego gołąbka, samiczkę roczną, która tutaj przy moich gołębiach się stołuje, a uciekła, teraz nie widać jej, przed chwilą ją zauważyłem. O, jest, tam się po prostu stołuje. Wejść do gołębnika nie wejdzie, ale sobie tu chodzi, także ktoś na pewno na nią czeka. Na razie nie weszła, żywi się tutaj, podzioba sobie, bo ja mam te osiadkowane woliery, tam jakieś ziarno spadnie nieraz i po prostu ona ma możliwość sobie tutaj podjeść, bo one coś wyrzucą z karmników tych zasypowych, rozpłód. Widzę, kupę zrobiła dosyć ładną, także wygląda na to, że gołąbek jest w nie najgorszej kondycji, ale o, na razie jeszcze nie odlatuje, czeka na pogodę, chodzi, no musi pewnie wzmocnić. No po wyglądzie widać, że żwawo się rusza, to nie jest taki mocno zajechany gołąb, mimo tego jak stracił swój dom, widać, no nie od razu, także idzie do domu. Roczniaczka, chyba samiczka, a bardzo ładny gołąbek, taki, powiem szczerze, ciekawie wygląda. O, i się schowała, no bo tu są moje samice odłożone z rozpłodu. Rozpłód jest porozkładany. Tu właśnie jesteśmy przy rozpłodzie. Piszczą młode. Tu jest przedział, gdzie akurat jest 16 par i te pary nie zostały rozdzielone i aktualnie wykluły im się młodziaki i te młode są obrączkowane.
lub są przeparowywane, bo na przykład Dakarowi zabrałem jego samicę, dałem moją starą lotniczkę. Jak się coś z tego da wychować, z 12 roku samica, wybitna samica, która miała za 2 lata 21 konkursów, wszystkie maratony i 500. Także taki wychów młodych, już nie do lotu, tylko jak to się odchowa, to coś będzie z tego, to pod rozpłód, jeśli babcia zniesie jajeczka, coś dla mnie, wybitna samica lotowa, więc idzie do tego samczyka. Ona już była z nim sparowana kiedyś, mam lotowane gołębie i one sobie fajnie radzą, więc teraz do rozpłodu jeszcze po takiej samicy wartościowej chciałbym coś zostawić. No a tu są takie młode po gołębiach rozpłodowych, tych, których tu nie rozłączyłem, takich moich ostatnich, bo generalnie rozpłód tylko ten tutaj gołębnik został w parach, resztę wszystko porozłączałem, bo już nie chcę chować młode, a te po prostu też myślałem rozłączyć, ale z jednej strony jeszcze 2-3 pary chciałem zostawić, więc cały przedział po prostu wygodniej i są takie młode poobrączkowane, o, klapią. Tam gdzie się dało, to po jednym zostawiałem, rozłożyłem. Tam na przykład wnuczka szaleńca naparowana na Pawła Mędrysę, też są młódki wyklute. Czy je będę wychowywał do końca? Dla siebie na pewno raczej nie będę ich zostawiał, więc parę pojedynczych młodych, dosłownie takich parę rodzynków gdzieś będą dostępne. Ewentualnie będą dostępne te młódki na podkładkę, bo czasami ktoś przyjedzie i takie poobrączkowane też, czy małe na podkładkę. Ostatnio był hodowca z Piekar Śląskich, sobie zabrał 4 młódki na podkładkę, żeby wychować. Mieli zresztą tam bardzo ciężki lot. Chyba z 54 gołębi w domu miał 17 i to po kilku dniach, już właściwie po 4-5. Nie, po 4. Kiedy on był? W piątek? W piątek był. No to właściwie koniec lotów. Jeszcze żałował, że dał roczniaki. No szkoda ludzi, bo to ewidentnie widać. Facetowi łzy na oczy się cisły. Wiadomo, opowiadać nawet o tym locie nie mógł, bo na płacz go brało, co oczywiście mnie w ogóle nie dziwi. Także no to są ludzkie tragedie po prostu. O, tu też są 2 młodziaki. To po 15 lotniku Polski są wyklute. Po wnuku szaleńca. O, także widać, skorupki się tu pałętają. No i widzę, że Porsche, dzieci Porsche się wykluły. Także tutaj młodziczek też właśnie świeżutko wykluty. Tak, nie dziubam go tam, ale też się właśnie wykluł z Porszaczki i z kitla. Chwilę byłem w tym gołębniku i powiem szczerze, kurczę, ale się zmieniło. Było pochmurno, deszczowo, brzydko, a jak pięknie się robi, można powiedzieć. Przychodzi nam gołębia pogoda, więc wydaje mi się, że dzisiaj będzie ok, już nie będzie żadnych przeszkód. Zobaczymy, czy tam, mam nadzieję, te ścinki nie robią problemu. Młodzieżawka tutaj wychodzi. Wczoraj latały, mam nadzieję, że się nie pogubiły, a parę ich tu jest, więc takie są młode u mnie. Tutaj był przedział rozpłodowy, całe przedziały są, jeden przedział, drugi przedział, trzeci przedziałek z młodymi. Tam też nawet jakiś pogruchuje sobie, co to za jeden. O, tu rude, szare rude wczoraj latały. Jedne wyszły pierwszy raz, widziałem ich na dachu. Ciekawe, czy weszły w ogóle, bo potem jak zawołałem, to 2 były na polu, chodziły mi tu po wolierce, potem się zerwały. Mam nadzieję, że powchodziły.
No nic nie zrobimy. Są... Nawet nie chcę liczyć, bo się denerwować. Tam też o pitbullek. Szymelek to poznaję, chociaż też niebieskie pitbulle są. O, tam jest Werkamenów ciemny pstry, bo go pamiętam. A tam rodzina moich rudych, no bo jest rudy, to widać. O, jak to wygląda. A tutaj obok mają gołąbki stare. Także w przyszłym roku tutaj ta młodzież to zostanie i zobaczymy, będę lotował tutaj rocznymi, tu starymi, może część, zobaczymy, czy część rocznych poparuje ze starymi, czy roczne z rocznymi, a stare między sobą. Wszystko zależy, jak sezon się wytoczy i ile gołąbków tam. W końcu mamy dopiero połowę sezonu, więc do końca daleko, więc nie ma co mówić hop, zanim się nie przeskoczy. Można coś planować, ale najpierw trzeba te loty skończyć i muszą być gołębie. O, pogoda piękna. Pogoda piękna się zrobiła. W momencie wypuszczania padało, mrzyło i było mglisto, a teraz już piękne chmurki są. Wiatru na razie nie widać. I dobrze, może niech tego wiatru za mocnego nie będzie. To lot jest taki stabilniejszy, równiejszy, niż że ich tam rozwiewa. U nas jest super. Na starcie było super. A czuję teraz wiatrek. Jak się odezwałem, to czuć lekki podmuch. Także podmuchy wiatru. No jest tendencja zachodnia, no i tak głosili, wiatr zachodni będzie. Czereśnia już troszkę obrana z owoców. Bo co tutaj przyjdę do gołąbków, to sobie, tak powiem, na zdrowie, prosto z drzewa słodziutkie skonsumuję. O. No już zaczynają obgniwać, kończą się. Więc resztka, prawdę powiedziawszy, bez obgryzione drzewko z ziemi. Codziennie ja i córki ładnie zaowocowała i została zjedzona. Robione podesty dla młodych, żeby tu skakały sobie, ale odsunąłem to, bo wystraszyłem się, te podesty są na plus dla młodych, a z drugiej strony na plus dla kota, żeby sobie do gołębnika wskoczył, więc po prostu zrezygnowałem, bo i tak widziałem, że nie korzystają z tego za bardzo. O, tu porzeczka czerwona, także mam tu przed gołębnikiem taki mały mój ogródek. O, kwaśne, ale kwaśne, dobre, ale kwaśna, ale działa ożywczo z rana. Dobre, ale kwaśne potwornie. Tu czarna porzeczka, obrana już, nalewkę się z niej dało radę zrobić, boróweczki. Także mam tu taki mały sadek, muszę to poprzycinać. Tu mam śliwkę, ciekawe czy ma śliwki w tym roku. Akurat jest parę owoców, nawet dużo, ciekawe. O, w końcu może będzie miała. Tu mi się to, sadząc małe, to tak może za blisko posadziłem. Też jest druga czereśnia, nawet nie wiedziałem, że ma czereśnie. Dzisiaj zauważyłem, o, parę czereśni ma, pierwszy raz w życiu. Że się okazuje, że czereśnie mi się udały. Udało się parę zjeść. To jeszcze druga czarna porzeczka, bardziej w cieniu, więc jeszcze nie dojrzała. Wow. No a tutaj borówki widzę już są, tego się nie spodziewałem. Już są słodziutkie, pyszne. Przegląd gospodarstwa. Szczerze to tu nie ma czasu chodzić, jak się przy tych gołębiach zasuwa. Ale dobre. Takie śniadanko sobie z rana strzelić. Coś pięknego.
A wszystko pięknie rośnie, bo naturalny nawóz jest. Dlatego tutaj jest składowisko, można, tak powiem, nawozić moje roślinki. Tu też mam śliwki. Chciałem śliwki rędlochy posadzić i kilka drzewek posadziłem tych rędlochów. Kurczę, i zawsze mi się zniszczyły. A to nie wiem, czy to są właśnie te jedna rędlocha. Też tak słabo wygląda, ale ma owoców, a tu jakiś odnoga wyschnięta. Także taka moja enklawa tutaj. Jak to wygląda, nawet miski tu jeszcze zostały. Możemy kał zobaczyć. Kał zobaczyć. W ruszcie czasami źle się chodzi. Wygląda ok, bo też tu przeczyściłem. W sumie taśmy, bo w środku nie. Gołąbki lecą, głodne się są. Hello. No widocznie coś chcą jeść. No dobrze. Miski zostawiłem, bo tu były miski z rozpłodowych. A teraz siedzą tu. O, się półeczki fajne robi. Jeszcze nie wszystkie pozamykałem, żeby były na pół. I tutaj jest miejsce dla młodych. Tak to u mnie wygląda. Patrzę, czy ten, który wyskoczył, czy jest. Nie widzę go. Widziałem go na polu, potem się zerwał. Diabli wiedzą, czy on się wyszedł, zerwał się i go nie ma. Szczerze nie widzę, bo on miał akurat... Chodź. Znacznik. W wolierce go nie widziałem, a w środku też nie widzę. Czyżby wyjście pierwsze zakończyło się tragicznie. Dlatego ja już nie chcę nic dorzucać, bo może byłoby jeszcze miejsce, ale po pierwsze mam już tych gołąbków młodych dość. A po drugie, jak coś dorzuci, że one są 2-3 sztuki do tej bandy starszej, która już zaczyna latać. Jak się wybiły, to aż mnie zaskoczyły. To po prostu nie ma sensu, bo one w pierwsze je wyprowadzą, zgubią, więc jakby szkoda mojego chowania i zachodu. No i mam kolosalną liczbę zapytań właśnie o szczepienie, więc pierwszy raz szczepię właśnie tą szczepionką RP-VAC. Tu mam pudełeczko. Dawka 0,3 ml. Zawiera inaktywowany rotawirus gołębi, szczep i inaktywowany paramyxywirus gołębi. Typ pierwszy, szczep jednostki ELISA u kurcząt, jednostki hamowania hemaglutytacji u kurcząt. Także to jest ta nasza szczepionka dla gołębi. 50 dawek. Producent Farmagol Bio, spółka Murgosławia Nitra, Słowacja. Także to jest ta szczepionka RP-VAC, dostępna pod tą nazwą w Polsce. RP była sprzedawana właśnie w Słowacji. Tym szczepię pierwszy raz. Kto ma problem głównie z adeną młodych, nie umie sobie z tym poradzić, to powinien ją szczepić 2 razy. Drugi raz w odstępach 3-4 tygodni. Ja drugi raz szczepię mykosalmowirem. Takiej strasznej problemów z młodymi chorobą nie ma. A mykosalmowir też ma swoje zalety. Jest to potrójna szczepionka. Jak to jedni mówią, że ciężka. No ale cóż, ja szczepię tym mykosalmowirem drugi raz. No i potem na ospę. I tak przebiega u mnie program szczepień. Moje gołębniki lotowe. Otworzymy wloty. Jak to powiem, trochę sprzątnięte. Chyba mi ta deseczka uciekła. Tak, deseczka uciekła w poprzek. O, trochę te taśmy, żeby naciągnąć, to daję deskę, bo tak to się niestety naciągają się te taśmy i dzięki temu mogę posprzątać, że się nie zacinają. Także posprzątane. Włączyłem taśmy, wszystko przeczyszczone. O, pięknie. I tutaj pusty gołębnik. Wszystkie gołębie są na locie. Poza tymi zajechanymi, akurat tutaj nie ma takich. Tutaj wszystko jest na locie. Jest tutaj
dwie samiczki, jedna tam zamknięta, a druga widzę też do niej przychodzi, tak jak kiedyś wspominałem. Przywituje samczyki, tamta czeka na specjalnego samczyka. Można powiedzieć, jeden samczyk jest tu specjalnie lepiej traktowany, że to nie jest jego samica, ale tak na pocieszenie, jak przyleci, gdyby jego samicy nie było. Fajnie leci i boję się, że jak się zgubi mu samica, to tak awaryjnie już próbuje przyparowywać mu inną dziewczynę, żeby w razie czego, w razie W mieć go z czym motywować. Także przy totalnym wdowieństwie tu nie ma żadnych gołębi, te dwie biedne samiczki, reszta wszystko na dzisiejszym locie. Także wszystko poszło na lot. Trochę karmy czeka, bo to właściwie karma, która była nasypana przy koszowaniu, więc od biedy nawet karma jest. Wloty otworzone i będziemy czekać na gołębie. Idę kolejny gołębnik otworzyć i tutaj przedział roczniaków, ale też czeka czyściutki na gołąbki, także jest tutaj wysprzątane. Na przylot gołębi, też pusto, nie ma żadnego roczniaka, wszystkie roczne poszły na lot. Tu mają cele, przedział dla samczyków, więc roczne tutaj siedzą. Nie tylko tam, gdzie taśmy jest czysto, ale tu też. Tu już karma i woda czeka, bo to z karmienia przedział samiczek, siodełeczka, także mają tutaj czysto, nie ma ani jednego gołębia, wszystko jest na locie, wszystkie roczne są na locie, 500 km. I będziemy na te gołąbki oczekiwać. Tak to u mnie wygląda. Przejście po gołębnikach, obok gołębników. Cały wstęp przydługawy związany z lotem. Podłączyć zegar i właściwie oczekiwać na gołębie nam pozostaje. Zjeść śniadanie. Teraz ja pójdę zjeść i będziemy, mam nadzieję, mieli na co patrzeć. I będziemy czekać na gołąbki. Właśnie słyszę gwizdy sąsiada. On lotuje w okręgu Bielsko-Biała, oddział Strumień. Tam jest jego gołębnik. Przed chwilą widziałem, jak tam coś mu krąży. Gwizda trzeci czy czwarty raz, więc chyba ze 4 gołąbki już ma. Oni dzisiaj mają Getin. To też jest ponad 500 km. Też jakoś 520, 530. Puścili 5:10, czyli puścili 40 minut szybciej niż my. Tylko że my Świnoujście to jest północno-zachodni. Oni mają lepszy wiatr, idealnie wiatr w dupę. W ogon, czyli przed chwilą dostał gołębie, czyli gołębie leciały 5 godzin i 40 minut, 5,5. No 5:40, bo niedawno zaczął gwizdać. 5 godzin 40 minut, więc nasze jakby 5,5 to 11:20. Mogą trochę dłużej, bo my mamy mniej korzystny wiatr, bardziej boczny. Mamy po północnym zachodzie lot, oni typowo po zachodzie, ale można się spodziewać dzisiaj szybko gołąbków. Przed chwilą widziałem, siadał też do ojca. Być może ktoś przylota zapakował do kabiny i z kabiny był wypuszczony i szczęśliwie siadał, bo to wyglądało gołąb z lotu. W momencie, gdy sąsiad gwizdał, to drugi tu rozłożył skrzydła i siadał na gołębnik ojca, więc być może mu wrócił jakiś gołąbek. Ja się tam już bardzo przylotów nie spodziewam, bo mi brakuje 5 gołąbków z 68 z poprzedniego lotu. Odpoczywają, regenerują się, więc żeby ich nie włożyć na lot. Jedna jest uszkodzona, mocno tutaj posiniaczona. Pytanie, czy w nocy gdzieś źle usiadła, może ją ktoś łapał i się uderzyła. Nie wiem, czy słychać, zaś gwizdże sąsiad, może cokolwiek tam będzie widać. On tam ma, gdzie te żółte drzewko takie,
Tam gołębni. O, widać gołąbka jak siada. Widać gołąbka jak siada. Także słychać. No to już któryś z kolei do niego. Także o, tam zbliżenie zrobię. Tam w tych okolicach słyszę, jak sąsiad zwołuje gołąbki. O, jest na zbliżeniu, więc może się trochę trząść. Tak, ja go widzę stąd jak lata. Nie wiem, czy się nagrywa, ale własnym wzrokiem widzę, jak tam teraz krążył i siadał. Także siadają dosyć ładnie z tego, co widzę. Także z niecierpliwością czekamy naszego lotu, jak to wyjdzie. Lot po zachodzie typowym, widać dzisiaj łatwy z tym wiatrem, bo ostatnio co prawda były szybko gołębie, ale długie przerwy, tam jakieś pojedyncze sztuki wystrzeliły, a dzisiaj tu wygląda, że jest nalot. Czuję lekki wiatr, terek nie jest on jakiś wielki, huraganowy, ale lekki, więc czekamy. Oczywiście tam jastrząbek, który jest... O, jaka banda gołębi. To idą gołębie? Nie, to szpaki idą. Ja cię kręcę. Myślałem, że taka banda gołębi z oddali widać. A tam krąży koledzy, którzy tam do mnie dzwonili w sprawie wypuszczenia gołębi. Tam centrum Polski, centrum północny wschód Polski, gdzieś Inowrocław. Puszczali 300, to loty 350 km. Gołębie pokonały 350 km w 3,5 godziny. Przy czym oni też mieli typowo wogon. No to się można takiej prędkości było nawet spodziewać. Także tam już puścili później niż my, bo czekali, żeby nasze gołębie przeleciały, żeby nie było ścinek. Chociaż na pewno nie wszyscy, bo Gdańsk puszczał jakby poniżej nas, to musiały się gdzieś tam krzyżować. Pytanie, czy na siebie trafiły, ale niektóre oddziały próbowały uniknąć ścinek z nami i puszczały później, dlatego dzwonili, o której wypuszczamy, i poinformowali mnie, że te 350 km i też ładne naloty, bo tam w 20 minut połowa gołębi w zegarze akurat hodowca miał, więc tam loty udane, więc czekam z nadzieją na nasze gołąbki. Siada słychać, jak gwizdże, aż jaszczębie w powietrzu gwizdają, piszczą. Ja się spodziewam naszych, znaczy myślę 5,5 godziny to wcześniej nie będą niż 11:20, a raczej jeszcze coś tam później, to według nich tak powinny być i raczej wolniej polecą, ale nerwy jak najbardziej są. Jak widać, pogoda ładna, jakieś tam chmurki. Tak pokazywało w prognozie, że o 11 się u nas wypogodzi, będzie fajnie przez parę godzin, tam do 17. Pytanie, jak sobie przebiły, bo tam wchodził takie chmury dość mocne w okolice Poznania, takim klinem trójkątnym, ale miejmy nadzieję, że to sobie przebiły fajnie, że im to nie przeszkodzi, odeszły fajnie. No kurczę, trzeba być dobrej myśli, że ten lot będzie udany. No i oby było udany, jeśli chodzi o wynik, to już tak tutaj na hodowli zobaczymy. Jest nadzieja, że będzie na co podpatrzeć, jeśli chodzi o przylot. Idę się może posilić moimi owocami jeszcze. Chyba jest gołąbek. Jest gołąbek. Kurde, czemu tak latasz długo? Siadaj. Co to jest? Zestresowany. Siada. Odbiło, na pewno jest. Jest pierwszy. Kurde, 9 minut szybciej niż się spodziewałem w ogóle. Mnie masakryczna prędkość. Masakryczna prędkość. Roczniaczek. Dwa kółeczka, ale ładnie się zwinął. Zdążyłem sobie jedną czereśnię zerwać i jest następny. Jest następny i to z kierunku.
Gdzie on jest? Aś będzie narzekania, że źle filmuje, ale gdzie jesteś? Na pewno. No. Chyba że na pierwszy gołębnik. Gdzie on jest? Czy był roczniaczek, a on już ostatnio był 5. na oddział. Także raczej szybki gołąb, więc jak szybki gołąb siada pierwszy, to wydaje mi się, że on chyba ma w ogóle 4 konkursy, albo nawet 5. Jeden z moich lepszych roczniaków pierwszy siadł, a tam 2-letnia samica. Jest kolejny. Jest kolejny. Na który gołębnik? Chyba się odsunę. Tu może nic nie widać. Roczniaczek, chociaż nie wiadomo. A tam chyba idzie następny. Tak, tu roczniaczek, a tam idzie z wysokości, z kierunku, idealnie z kierunku. Podź. Odbiło? Elegancko. Gdzie jest ten, co siadał? Na pewno siadał, tylko gdzie on teraz jest? Wydawało mi się, że są 4, a ten gdzie zniknął? Faktycznie są 4, tylko titit nie usłyszałem. I chyba jest 5. Ale tak siadają z wysokości, że tutaj blisko gołębnika to nic nie będzie widać. Muszę stanąć dalej sobie. Szybkość duża, ale też są rozdmuchane. Także 4 mamy i czekamy na kolejne. Ale wyszły tak jakby idealnie wiatr zachodni, a tamte nawet typowy północny zachód, czyli idealnie kierunkowo przyleciały, te co są. I są 2 roczniaki. I to takie szybkie roczniaki. Ale nie zdążyłem nawet go sfilmować, bo na sekundę wyłączyłem jak się tam kamerę. Mam nadzieję, że to typowana. Zrobiło. Także jest już chyba 5, 6, 7. 7 już jest. 7 już jest. O, tu 2. 2 roczniaki, następny siada. O, i następny chyba z góry. Odbiło. Muszę się nie ruszać. I zaś roczniak. To jest 10 sztuk. Tak, 10 sztuk jest. A roczniaki nie są typowane. Następny. Tamte przyszły z kierunku, a te już skądś jest. To może będzie typowana. Odbiło, super. A to ruda była? To była ta na komplecie, czy nie? Siadają kolejne. Raz, 2. Idzie. Już jest 12 czy 13. Podź. Idę tu zobaczyć, czy nie ma tej samiczki, co nigdy jej nie odbija, bo to też... Podź. To jest ona. Teraz przyszła, nigdy jej nie odbija, teraz jest na klapie. Podź. I następny tam krąży, a tam muszę sprawdzić, czy odbije. Odbiło, było słychać. Nie, zaś jej nie odbiło. Samiczka by była na komplecie, ale po prostu jej nie odbija, bo zawsze muszę ją z ręki odbić. A to która? Z wysoka tam idzie następny. Patrzcie, jak pikuje. Temu ich nie widać z dalsza, tylko one strasznie wysoko idą. Tam idzie następny, tam też i następny. Tu siada. O. Podź. Jest już koło 30. Podź.
I następny siada, 2. Ale dzisiaj z typami będzie ciężko, zobaczymy. Z typowanymi będzie ciężko. Następny siada. A zobaczymy. Tu jakiś też chyba. A ciężko się kameruje, bo z wysoka siadają. A ja wolę sprawdzać, czy odbija. Jakby to jest priorytet z tym wszystkim. Ważne, żeby system odbił i być, i jeszcze nie dopilnować odbijania, to byłoby brzydko, nie? No, czekamy. Takie są falami, małe przerwy. Wybije się parę sztuk, pip, 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 pip. Chwilka przerwy i zaś pip, 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 pip. Teraz akurat jak wziąłem się za filmowanie, no to ich nie ma. Jak tylko wyłączyłem kamerę, to się 4 pojawiły. 3 widać, a 4 już tam na klapę. Raz, 2, 3. O, i 5. Cyk. Odbiło i tam odbiło, jeszcze odbiło. Tak jak mówiłem, 4. Jeszcze tam gdzieś powinny po klapie chodzić do odbicia. No, zlatują się. Chodź. Odbija. Tidi, tam siada. Ale przewaliły trochę. Jest kolejny. Chodź. I następny, ten chyba z kierunku. Szybki lot. I następny jest, aby się fajnie poschodziły dzisiaj. Chodź. Mam roczniaczki. Kilka roczniaczków fajnie siada. Odbija. Ale ciekawe jest ten jeden gołębie. Matka odbija. Główna antena odbija. Następny gdzieś tu nad głową. Aś roczniak. Główna antena odbija, ale co ty robisz? Główna antena odbija, a anteny inne niż główna nie chce odbić tej jednej rocznej. Tylko jeden by miała konkurs minięty, a tak za każdym razem ją odbijam z ręki. I dobrze, żebym popatrzeć, czy już jest. Okazało się, zawsze przychodziłem, to już się działa, a na 2 pierwszych lotach zawsze było, że nie odbita, a wchodzę do gołębnika, siedzi na jajkach. Za tydzień to samo. No i potem ją przypilnowałem, okazało się, że Tauris nie odbija. No i od tego czasu ma konkursy. Następny. No, chyba się... Tam co, deptają się? Chyba tak. Chodź. Odbiło. A on się biją i walczą. Oj, kolejne wyjdzie się z gołębnika. Cały czas tika. Są następne tidit i następny idzie. Musi kroczki zrobić do gołębnika. I w powietrzu następny z kierunku siada. Wysoko wychodzą, więc ich nie widać, jak ja tu stoję między gołębnikami. O, jest pstry. I 1, 2. I zaś tam z góry. I zaś następny z góry. Odbiło, teraz ten ładnie z góry
Siedną roczniaczek i zaś następny z góry zjeżdża. I tu dwa. Jadą. O. To jest seryjny chyba. Typowany, ten co był na komplecie, ale pięknie się złożył i odbiło tamten roczniaczek. I tam dwa siadły. Gonią się po wlocie. I zobaczyć, ile tam tych roczniaków jest. Odbija, odbija i następny. Te pierwsze przychodziły idealnie z kierunku, a te gdzieś przetegowały. O. I następne dwa. Jadą i ją wylądował i jeszcze jeden. No i jeszcze jeden tam. W ogóle tam się powinienem obrócić. Tak się przestawiły o 90 stopni. Teraz idą pierwsze wszystko z kierunku, a teraz jakieś, które się gdzieś zabrały. Mogły i dogonić jakąś bandę, która szła na wschód i się z nimi troszkę zabrały, z jakimiś gołębiami. No ciekawe. Tu roczniaczki jest następny, tak, następny roczniaczek. Tak sobie tu roczniaczki urzędują. Nie są zmęczone. Masz nogi od wody, czy co? Brudne? Już się zdążyłaś gdzieś napić po drodze? Co? Tak to trochę wygląda. No. I tutaj są tu rudy był dosyć szybko. Parę ich to jest. Teraz 3 razem nadleciały jakby. Jeden tam chyba siadł. A są 3. O. Się gonią. A tu 2 jaszczębie. Tam jest jeden duży, a tam drugi. O. 2 jaszczębie. Te duże. 3, 4, a gołębie sobie obloty robią. Chyba siły mają dość. Dobrze, że mają siłę, to te co przestrzeliły będą miały siłę wracać. A tutaj o jaki widok w powietrzu. 2 te duże latają. Oj, 2. Gołębie latały i odleciały. Ale z wysokości. 1, 2, 3, 4. Tamte 2 się w ogóle gonią. 5, 6. O. Teraz to widać, jak słońce trochę zaszło. Jest trochę mniej, znaczy nie takie ostre, to się da niebo nagrać. Ale tylko latają. Tu. Ej, no bo będzie tak jak na oblocie za chwilę. Tamten zeszedł. Tu półowek. O.
Kilka roczniaków razem powskakiwało. No ładnie. Idzie następny, także i zaś 2, 3 siadają. Obraca się to coraz bardziej. Pierwsze przyszły nawet z zachodu, potem północny zachód, potem północny wschód, a teraz już te, o kurde, zaś 4 są z góry. Dobrze, że siadają. 2, 3. Czerwony, nie, to czerwona. Następny. To już z południa zaczął siadać. Po prostu jedne ewidentnie gdzieś przestrzeliły. Idzie następny. A my często w gołąbkach budowę oceniamy, a jeszcze potrzebny jest kompas w głowie, żeby lecieć do domu. Także tak wygląda relacja z dzisiejszego lotu. Kończę, ostatni pięknie usiadł. Kończę relację hasłem dobry lot. Do usłyszenia na kolejnych filmikach. Dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, żeby nie przegapić następnych filmów. No i czas jechać na zegary. Bowiem tak, ten lot jest ciężejszy niż tydzień temu, bo ostatnio mi brakowało 18 do zegarów, a dzisiaj brakuje mi 22 do zegarów, także większe braki niż z czarnego poniedziałku. No jesteśmy po zegarach. Rozdzieliłem gołąbki. Tu są samiczki. O, i samczyk się zamotał. Także puścimy go tutaj. Ej, gamonie. A, bo one są, pomieszały sobie cele, jak rozdzielałem. Przyjechałem z zegarów. Powiem tak, brakuje, właściwie brakowało 3 starych, z tego jeden doszedł. Brakowało roczniaka fajnego, który miał 4 konkursy. On akurat też doszedł. Także 3 starych i 19 roczniaków. Przy czym 3 sztuki doszły, więc brakuje jeszcze 19. I gdyby jeszcze coś dzisiaj doszło, byłoby fajnie. Jutro coś, jak straty będą na poziomie 5-6 sztuk, tak jak ostatnio, to byłoby cudownie. Podejrzewam, że może tych roczniaków więcej brakować. I tak to jest z tymi roczniakami. Jedne roczniaki na czołowie, bo sporo roczniaków zrobiło konkurs. Pierwszy roczniak, bodajże drugi i tak dalej roczniaki. Także roczniaki otwierają listę i zamykają listę braków. Także z jednej i z drugiej strony. No ale tak to jest. Nowe pokolenie musi się szkolić. Co daje radę, to daje radę, a co po prostu musi odpaść. Dlatego starsze gołębie już przeszły. To starsze gołębie są w większym procencie. No jak się roczniaki wkłada na 500, to też się roczniaki gubi. I to są większe straty niż ktoś, kto wkłada tylko stare. I tak to jest. No ja wkładam wszystko. A ogólne moje powiedzenie, że przerwa szkodzi, niestety się sprawdza. Gołębie, które robią konkursy i zrobi się im przerwę, to te konkursy przestają robić, więc najlepsze lotniczki, które do tej pory siadały super, po przerwie niestety pomijały. Także moje motto przerwa szkodzi, czy usłyszane przez kogoś tam, bo to było motto, które też podsłyszałem gdzieś tam. W zupełności się z nim zgadzam. Przerwa gołębiom, jak są w formie, zdecydowanie szkodzi. Jak nie idzie, trzeba coś zmienić, zrobić przerwę. Jak idzie dobrze, to przerwy. Dlatego ja nie lubię zostawiać gołębi w domu. Byłem zły tydzień temu z zaistniałej sytuacji. Lekkie pocieszenie, że
gołębi się nie wygubiło. No ale jeśli chodzi o wyniki, to taki lot z przerwą po prostu rozwala cały system, rozwala wyniki i jest to jedna wielka porażka, jeśli chodzi o układ lotów. No niestety ja jakoś nie potrafię go lotować gołębiami po przerwie i lubię je wszystkie dawać co tydzień. Dla mnie to jest wygodniejsze i z karmieniem, i z przygotowaniem. To był lekki lot na dodatek. Być może były za mocno naładowane, trudno powiedzieć, ale szykuj, nie wiadomo czy będzie ciężko, czy nie ciężko, ryzykuj. Zobaczymy jak będzie z dolotami tych rocznych. Także dziękuję za oglądanie, za relacje. Pozdrawiam serdecznie. Widać, samce są nabuzowane, pełne energii. Swoją drogą ostatnio zadzwonił hodowca, że chciał wszystkie te samce kupić ode mnie, co w tej chwili jest niemożliwe, bo są loty i to są partnerzy od moich samic. Przeniosłem tu samce z rozpłodu, żeby były za partnerów od samic i nie jest możliwe, żeby je w tej chwili kupić. Tu właściwie prezentując, tam jest syn 901, tu jest syn Van Luna, z kilka synów szaleńca, kilka synów mojego Ludoklasensa, kilka synów starej grytki, starej sztolki i na tym się samce kończą, tu innych nie ma dosłownie. Więc jakby tutaj jest baza rozpłodowa moich samczyków. No one są partnerami od samic, więc nie ma realnej szansy ich teraz nabyć w tej chwili. One po prostu muszą być, żeby obsługiwać samice i żeby na jesień były fajne młode po samczykach z fajnym pochodzeniem i z samiczkami. Tu jest Ludoklasens. Samce wiekowe, bo te niebieskie obrączki to są roczniki 16, czyli to są 8-latki, 17 rocznik to są 7-latki, 14 rocznik to są 10-latki, tu 14 rocznik 10-latek, tu 17 rocznik, tam 15 rocznik, no to 9-latek, 15 rocznik, rudy 16 rocznik, 16 rocznik, tu są same byki. Tu jest to samo, mój rudzielec 15 rocznik, tu jest 15 rocznik, tu jest najmłodsze 18 rocznik po starej sztolce, 18 rocznik syn szaleńca, 18 rocznik syn starej grytki, tam 18 rocznik, 17 rocznik syn szaleńca, 15 rocznik Kubuś, 17 sztol, tu z szaleńca, 15 rocznik z 901, 17 rocznik, tam na dole sztolek 17 rocznik. Ty kto jest? Ktoś ty jest. Ktoś ty jest. Arden, tak? Nie, raczej z Van Luna, tak? Kurde, jednego nie poznaję. Moment. A tak, boś ty chyba przeskoczył nie do swojego przedziału. Dlatego tu łazi. A dokładnie, bo to Adam Senkę 16 rocznik i on przeszedł nie do swojego przedziału. Patrzcie co za wyczok tu mi łazi. Tam rude 17 roczniki. Tu po prostu Ludoklasensy. Tu jest w ogóle najstarszy 12 rocznik. Bo w zeszłym roku był jeszcze 13 rocznik syn Van Luna. Ale tego z 13 roku sprzedałem, bo no bo kurczę, są same emeryty. Tu są pojedyncze sztuki młodsze. W sensie 18, 19 rocznik tu jest któryś. To są te młodsze. I 20 rocznik są tu jakieś. To są te młodsze. Te młodsze 5-6-latki. To są najmłodsze samce jakie tu są. A reszta to tak mi po prostu wygodnie, bo samice mogę do nich dawać. Dzisiaj ruda poszła do samca. Powiem szczerze, zostawię ją tu z samcem. Ona się nie nadaje do oblotów, ponieważ no jest to jeszcze minie troszkę czasu. Teraz będzie bieganów. Nie będzie się nadawać do lotu. Potem będzie zewen, więc nie puszczę ją na 700.
się nie będzie nadawać, więc 2 tygodnie będzie siedziała. Potem po zewenie chyba mamy jeszcze bieganów. Tak mi się wydaje w każdym razie w planie lotów. I chyba tam będzie szansa, żeby szła na lot. Potem będzie zewen, no to już też pójdzie Świnoujście i zewen, także taka jest końcówka. No a teraz musi pauzować rudzielec, zobaczymy czy dojdzie do siebie. Chyba ją tu zostawię z samcem, bo po prostu niech się pocieszy i ona na obloty nie będzie chodziła, więc resztę oddzieliłem, a ją zostawiłem, niech się dłużej pocieszy, a potem nie będzie dołączona do ekipy, no bo ona raczej nie jest w stanie jeszcze latać tak jak powinna, więc bez sensu, żebym się z nią męczył. Także tu ruda no wyeliminowana na razie, może się da zrehabilitować na końcówkę sezonu, ale to zobaczymy czy to się uda, czy się nie uda. Także tu jest bazowe samce z mojej szalonej, Van Luna, szaleńca, rudego 207, sztola, tu nie ma innych, kubusia, parę kubusia, dzieci tu jest, no i tak tu cała, no jest ich tu 50, nawet ponad 50, 25, 6, 7, 27, chyba 54 czy 55 w przedziale. Także na razie muszą wszystkie być, bo są po prostu fizycznie mi potrzebne do czasu. Po lotach na pewno do samiczek. Przeniosę tutaj jakieś samice, które zasłużą, bo wiadomo straty będzie trzeba uzupełnić. Więc one już cele mają, więc bez sensu sobie życie utrudniać i przenosić tu jakieś samce, co nie mają cel. Więc jeśli coś, to te samce będą do nabycia, tak poinformuję, ale późną jesienią, raczej październik, końcówka października, listopad, tak powiem, wtedy okno transferowe może być otwarte. Wcześniej będą mi potrzebne, po co sobie mam życie utrudniać, to wolę, one są oblatane, wolę samce z rozpłodu, które mi nie latają, naprawdę z wartościowych gołębi sprzedać, a te dla mojej własnej wygody nie opłaci mi się ich po prostu sprzedawać, tak powiem, a dużo miałem zapytań, bo one, część to nawet nie lotuje osób, bo one mają takie fajne narośla, dzioby, no bo to są starsze samce i pięknie wyglądają na tych dziobach. Także rozgadałem się dzisiaj. Lot, jako lot do oddziału do tego wyszedł, bo tak serio mówiąc to wiadomo, 500 to roczniaki, nie ma przelewki, muszą szkołę dostać, po prostu poszło dużo więcej gołębi, więc się śmieję, że straty są większe. Oczywiście to jest żart z mojej strony, bo lot udany, frekwencją udany, sportowo nie jestem zadowolony, no ale cóż, tak to po prostu bywa gdzie się ty pchasz, rudzielcu? To jest nie twój przedział, tak? Latacie po tych przedziałach. Sportowo, no to jestem tak nie do końca zadowolony, ale piłka w grze, bawimy się dalej, gołąbki w domu i za tydzień bieganów i potem zewen, zaczynają się grubsze loty. 2 500 za nami, została jedna, zostały 3 700. Półmetek sezonu minął, więc teraz powoli z górki. Jeszcze raz pozdrawiam, dobry lot. Jeszcze tak dodam refleksyjnie, że powiem wam szczerze, część strat można na pewno uniknąć, jak się, jeszcze jeden samczyk tu jest, jak się obserwuje gołąbki, to starego gołębia, którego brakuje, to ociągał się na oblotach, zawsze na końcu wychodził i był podejrzany, tak zauważyłem z 2 razy, że jak wyskakiwały na oblot, to on zawsze wychodził ostatni i też go nie ma. Zatrzymałem jedną samiczkę 3-latkę, bo też mi się nie podobała, też wychodziła opóźniona i
i na oblocie. Ta jakoś dziwnie reagowała. Niby latała z nimi, nie widziałem, żeby siedziała, ale tak zwróciłem 2 razy uwagę, że jakby który gołąb mi podpadł, który gołąb ostatni wychodzi i z 2 razy trafiłem na tą samą samicę, zważywszy, że to fajna lotniczka, w zeszłym roku super leciała,